Po drodze do Savoki zatrzymałem się w San Francesco di Paola i chciałem zobaczyć, jak wygląda plaża. No i wygląda właśnie tak, cała czarna, z tym takim osadem wulkanicznym. No raczej nie do korzystania i do opalania się. No, tu jakieś pozostałości starych łódek. Tak to mniej więcej wygląda początek plaży w tej miejscowości. Wszystko czarne. Nawet to morze ma taki dziwny kolor, nie do końca wygląda jak morze. Przynajmniej tutaj od tej części plaży. Nie wiem, czy dobrze jadę, ale tak mniej więcej z dołu się ciągnie droga do Taorminy przez jakieś tutaj takie sady z pomarańczami, z cytrynami i tutaj w górę leci. Tutaj to wygląda już całkiem ok, ale wcześniej jak jechałem, to no tak na jeden samochód to ledwo co ta droga. No nic, zobaczymy, jedziemy dalej. Zaparkowałem tutaj na sekundę, lecę dalej. Jestem w tej chwili w miasteczku Savokka. To miasto stało się bardzo popularne i rozsławione przez Francisa Forda Coppolę, ponieważ nagrywał on tutaj Ojca Chrzestnego. Zobaczcie, piękny. Tutaj jest pomnik taki dosyć nowoczesny, postawiony mu vis-a-vis naprzeciwko Bar Vitelli. Jest taka scena, gdzie Michael Corleone przychodzi do baru wraz ze swoimi znajomymi, po drodze spotykając piękną dziewczynę i opowiada tutaj właścicielowi tej restauracji o tym, jaką atrakcyjną i seksowną dziewczynę spotkał, nie wiedząc o tym, że jest to jego córka. No i potem, jak się dowiedział, że to jest jego córka, musiał zachować się jak prawdziwy tutaj dżentelmen i poprosił jej ojca o to, żeby mogli się spotykać. Reżyser wybrał Savokkę jako imitację miasta Corleone, dlatego że bardziej mu to pasowało do opisu tego miasteczka z książki, a Corleone notabene było za bardzo nowoczesne. Dodatkowym atutem było to, że była to idealna baza noclegowa dla całej ekipy filmowej. Wszyscy się mogli pomieścić i czuć komfortowo, w przeciwieństwie do miasteczka Corleone. Tam w oddali jest ten bar Vitelli razem z pomnikiem, który jest mniej więcej tutaj Francisa Forda Coppoli, a tutaj spacerując przez miasteczko dotrzemy do kościoła Sant Nicola, chyba bodajże się nazywa. Z tego, co mi się właśnie dobrze kojarzy, to tutaj był ślub Michaela i Apolonii z Ojca Chrzestnego. Tak mi się wydaje, że to właśnie było tutaj. No, wycieczki jadą w dół, tutaj tymi krętymi ulicami. Sam wiecie, ten podjazd tutaj do Savokki jest bardzo ciekawy, z licznymi widokami, więc sama droga to jest fajną atrakcją, fajną wyprawą. A do tego mówię, no 3 charakterystyczne punkty: Bar Vitelli, pomnik reżysera i kościół Sant Nicolo i bodajże San Michel. Kościół to jest taki średniowieczny kościół, który gdzieś tam jest usytuowany na skałach, który też fajnie odwiedzić. Natomiast mówię, no tu trzeba pokonać tą drogę pieszo, dlatego że nie ma możliwości, tak jak sprawdziłem, dojazdu samochodem.
oprócz miasta Savoca do scenerii filmu było wykorzystywane to małe miasteczko na wzgórzu Forza di Agro. One również imitowało miasto Savoca. Na przykład ten murarz na tle kościoła niby w miasteczku Corleone, a tak naprawdę była to świątynia, którą właśnie tutaj widzicie. Nazywa się Santa Maria Annunziata e Assunta. Świetna panorama z miejscowości Forza di Agro. Zobaczcie jak to morze, ile ono ma jakichś takich dziwnych kolorów. Dojechałem w tej chwili do Taorminy. Jest to miasto położone na wzgórze Monte Tauro i jest zwane perłą Sycylii. O, tak się prezentuje za mną hotel Excelsior. Z tyłu panoramka i idziemy dalej w miasto eksplorować. Zaparkowałem, tam jest taki parking wielopoziomowy. To jest jedyne miejsce, gdzie można w Taorminie w spokoju zaparkować. 6 czy 7 pięter parkingu, więc myślę, że jest to dosyć obszerny parking i na pewno znajdziecie tam też miejsce dla siebie, nawet w sezonie. Idę teraz do miasta i sprawdzę, czy przypadkiem nie bez powodu zachwycali się tym miastem tacy twórcy jak Goethe, czy David Herbert Lawrence, czy lider zespołu Simply Red. Wchodząc do Taorminy, głównym deptakiem, czyli Corso Umberto, mijamy liczne sklepy, cukiernie i kawiarnie. Po czym dochodzimy do Piazza Duomo, czyli placu, gdzie stoi piękna stara katedra naprzeciwko niedużej fontanny. Kierując się do głównego placu miasta, czyli placu 9 kwietnia, mijamy ogromny taras widokowy, który bez wątpienia przyciąga uwagę licznych turystów. Tak jak widzicie, nawet uczniowie ze szkoły Harry'ego Pottera nie mieli wątpliwości, gdzie spędzić ferie. Widoki, jakich mogłem doświadczyć podczas pobytu w mieście zwanym Perłą Sycylii, są obłędne. Architektura i usytuowanie tego miejsca jest niewątpliwie atutem, który stawia Taorminę wysoko na podium, jeśli chodzi o miejsca, które trzeba zobaczyć na tej wyspie. Jest środek lutego, a ludzi naprawdę sporo. Mogę sobie tylko wyobrazić, co tu się w lato dzieje. W tej chwili przygotowana jest jakaś impreza, bo dzisiaj jest 14 luty, dzień świętego Walentego, więc przypuszczam, że wieczorem będzie tutaj hucznie. Z placu 9 kwietnia, gdzie z tyłu za mną go widzicie, przed chwilą byliśmy, udajemy się do Teatru Antycznego, który nie można ominąć, będąc w Taorminie, a idziemy głównym deptakiem tutaj w tym miasteczku, które się nazywa Corso Umberto. Deptak ten ciągnie się od Porto Messina do Porto Catania. Zauważyliście może na Sycylii liczne porcelanowe donice w kształcie ludzkiej głowy na balkonach mieszkańców tej wyspy? Nie, to nie przypadek ani żaden współczesny trend. To wiąże się z legendą o miłości, zdradzie i zabójstwie. Ale może o tym opowiem Wam później. Notabene mam wrażenie, że każda rzecz, każde miasto, każdy zakątek Sycylii jest owiany legendą. Teatr antyczny w Taorminie zaliczony. Wychodzę już powoli z tego obiektu. Powiem Wam jako ciekawostkę, że jest to teatr z III wieku przed naszą erą i w tej chwili służy jako taka aula koncertowa. Koncertują tu takie gwiazdy jak Elton, Eros Ramazzotti czy James Blunt. Jest to także drugi co do wielkości teatr na Sycylii, zaraz po teatrze w Syrakuzach. Kolejna atrakcja w Taorminie zaliczona. No najważniejsze chyba, nie powiedziałem, że bilet wstępu kosztuje 12 euro od osoby dorosłej, a dzieci poniżej 18 roku życia mają wejście za darmo. Zaledwie 200 metrów od głównego deptaka, czyli Corso Umberto, znajduje się stacja kolejki linowej Pirandello. Bilet w jedną stronę kosztuje 6 euro, a 10 euro w dwie strony. Natomiast bilet całodniowy to już wydatek rzędu 20 euro. Funivia, czyli ta włoska kolejka linowa, kursuje co 15 minut.
Tym środkiem komunikacji dosłownie w ciągu kilku minut dostaniemy się do stacji Mazarro, która znajduje się 500 metrów od niesamowitej wyspy Isola Bella, która jest równie piękna co tajemnicza. Isola Bella, niegdyś podarowana Taorminie przez króla Ferdynanda I, po jakimś czasie przeszła w ręce prywatne. Została zakupiona przez anglosaską szlachciankę Florence Trevelyan, która wraz z mężem, znanym wcześniej chirurgiem z Taorminy, wiodła tutaj spokojne życie. Po tajemniczym zniknięciu pary, wyspa przechodziła z rąk do rąk prawie przez 100 lat. Czy nie jest to dla Was dość dziwne? Być może ta para została zamordowana na tej wyspie, a ich duchy gdzieś krążą po okolicy i nie dają żyć w spokoju kolejnym nowym mieszkańcom. Do serca wyspy prowadzi piaskowa droga, która znika i pojawia się w zależności od przypływów. Na terenie Isola Belli znajduje się także muzeum, które za drobną opłatą pokazuje nam swoje skarby. Jedno jest pewne, obecnie należy do Departamentu Dziedzictwa Kulturowego i jej obszar oficjalnie jest rezerwatem przyrody. Po krótkim zwiedzaniu tego miasteczka przyznaję rację Goethemu, że jest to miasto, którym można się zakochać i miło się tu spędza czas. A oprócz tego powiem Wam, że... Co to za jakiś wariat tam się drze. A oprócz tego powiem Wam, że tutaj w tym miasteczku od ponad 70 lat odbywa się festiwal filmowy nazywany włoskim Cannes. Powiem Wam, kurczę, że trochę się zawiodłem. Jestem fanem serialu Biały Lotos i myślałem, że odwiedzę ten hotel, który jest główną częścią scenerii tego serialu, ale niestety wszystko jest pozamykane na 4 spusty, nawet nie ma kawałka tutaj dziurki, szparki, żeby podejrzeć i zobaczyć, jak to miejsce wygląda. No szkoda.